Dzień dobry kochani, Anna Radwan, wielkie tak. Jest teraz taki czas, kiedy wychodzą trudne tematy, kiedy dotykają nas, kiedy dotyka nas tak zwana ciemność, czyli druga strona światła, gdzie tak naprawdę wszystko łączy się w jedno. Więc o tym chciałabym powiedzieć i o tym chciałabym, i temu adresuję ten filmik, temu adresuję to wideo, ale zanim przejdę do tego tematu, który dzisiaj się pojawił, kilka zdań takiego wstępu, bo mam takie poczucie i o tym też przyjdę do Was powiedzieć we właściwym czasie, kiedy poukłada się we mnie to, przez co teraz przechodzę, to, czego doświadczam, odkrywając różne aspekty swojej istoty. Jest taka część nas, która tak bardzo chce tego przebudzenia, która już tak wiele się wycierpiała w życiu, która tak bardzo ma już dosyć. Że zaczyna tworzyć sobie konstrukt, który ja nazywam duchowym ego. Więc konstrukt stworzony z teorii duchowych, konstrukt stworzony z różnych treści, z różnych wierzeń, które na pewien moment dają nam takie poczucie ulgi, że jesteśmy we właściwym miejscu. Po czym rozpoznać duchowego? Po tym, że nie czujemy ulgi, kiedy jesteśmy jakby w tej energii, w tym konstrukcie, który sobie wytworzyliśmy. Nie czujemy ulgi, nie czujemy rzeczywistego spełnienia tak naprawdę w naszym sercu. Nie czujemy tej pełni. Prawda odkrywania siebie, prawda dochodzenia do siebie, prawda wybudzania się z różnych przestrzeni tak naprawdę buduje w naszym sercu pokój, takie zrozumienie, poczucie spełnienia, że jesteśmy we właściwym miejscu. No więc ego duchowe tworzy sobie bardzo wiele przestrzeni, do których wędruje, kiedy sytuacja wydaje się jakby być poza kontrolą, kiedy ego jest kontrolujące, kiedy sytuacja wydaje się być zbyt trudna, żeby się z nią zmierzyć, kiedy wraca, załóżmy, trudna, stara historia, z którą już przecież tyle razy się spotkaliśmy, że coś jest chyba nie tak, że to znowu wraca, coś chyba robimy źle. I wtedy wracamy do różnych przestrzeni, które sobie wytworzyliśmy, różnych konceptów. I ta przestrzeń jest wygodna na pewien etap. Korzystamy z niej, przebywamy w niej, uczymy się wybudzać później z niej. W momencie, kiedy już ten poziom tęsknoty za wewnętrznym spełnieniem, kiedy jest pojawia się taka wewnętrzna decyzja, że chcemy w prawdzie żyć i naprawdę wybudzić się z tego wszystkiego, do czego prowadzi nas życie i świadomość i rozwój duchowy, w którym jesteśmy. Wtedy zaczynają pękać te konstrukty, te koncepcje duchowe, uciekanie w różne przestrzenie, które sobie wytworzyliśmy, które były dla nas bezpieczną przystanią na pewien moment. I to jest w porządku. To jest proces, którego tutaj doświadczamy. To jest coś, co sami sobie tutaj stwarzamy na nasze potrzeby. Zaczynając rozumieć motywację tego, w jaki sposób my tutaj kreujemy swoją drogę przebudzenia, naturalnie wybudza się w nas miłość do siebie samego. Czyli naturalnie przejawia się przez nas dusza, kiedy zaczynamy rozumieć, że wszystko, co sobie tutaj wytworzyliśmy, miało na celu nas chronić. Miało na celu stworzyć takie poczucie bezpieczeństwa i miłości, które gdzieś tam złudnie cały czas przekładaliśmy na zewnątrz. Więc kiedy zaczynamy szczerze przyglądać się swojej podróży i zaczynamy rozumieć, że wszystko to, co na zewnątrz, wszystko to, co sobie stworzyliśmy, wykreowaliśmy,
każda koncepcja, każdy pomysł, każda przestrzeń miała dać nam to poczucie bezpieczeństwa, za którym tak tęsknimy, to poczucie spełnienia, które jest naszym naturalnym stanem. Wtedy miłość do siebie, taka prawdziwa, szczera, obudzona miłość do siebie zaczyna rozświetlać nasze wnętrze i zaczyna rozświetlać właśnie te wszystkie przestrzenie energetyczne i je rozpuszczać. I to jest właśnie proces wybudzania się z przeróżnych historii, z przeróżnych konceptów, z przeróżnych pomysłów. I uważam, że jest to ważne, żeby to powiedzieć, tak jak w mojej podróży ja doświadczałam tego etapu. Dlatego też dzielę się tym. Bo sami sobie czasami kreujemy takie przestrzenie, w których przebywamy czasami tak bardzo długo, że nie widzimy już drogi wyjścia. Więc kiedy zaczynamy rozumieć, dlaczego to robimy, co tak naprawdę jest tą motywacją, zaczynamy wgłębiać się w siebie i robimy to naprawdę z taką szczerą intencją poznania siebie i stania tutaj na własnych nogach, w takim swoim wewnętrznym polu mocy, wtedy bierzemy odpowiedzialność za swój proces, bierzemy odpowiedzialność za swoje kreacje, bierzemy odpowiedzialność za to, kim jesteśmy. I wtedy, kiedy sięgamy tego miejsca, kiedy właśnie sięgamy tych korzeni, tego trudnego, tego ciemnego w nas, wtedy nasza dusza ma miejsce do tego, żeby się przez nas przejawić jeszcze bardziej. Wtedy światło naszej duszy ma miejsce w naszym polu, w naszej energii, żeby przejawiać się przez nas. I ta komunikacja staje się bardziej klarowna, bardziej przejrzysta. My zaczynamy odzyskiwać taki spokój, którym daje nam przebywanie w energii naszej duszy, przebywanie w energii boskiej, czyli w energii źródłowej, w energii stworzenia. W tej energii cały czas jesteśmy, cały czas w niej przebywamy. I wybudzanie się, zaczynanie i rozpoczęcie takiego procesu, kiedy rzeczywiście spotykamy się z tym wszystkim, całą naszą podróżą i zaczynamy obserwować ją z poziomu obserwatora. Kiedy umysł nie tworzy już koncepcji, że coś jest dobre, złe, właściwe, niewłaściwe, że coś powinno wyglądać inaczej niż jest, że byłoby lepiej, gdyby wyglądało tak, bo inaczej nie będę szczęśliwa, nie będę szczęśliwy, nie będę spełniona, nie będę spełniony. Więc kiedy wybudzamy się z tego i zaczynamy postrzegać rzeczywistość po prostu przez te czyste filtry tego, jaką ona jest, wtedy mamy pewność, że jesteśmy we właściwym kierunku. Kiedy moment teraźniejszy dyktuje nam kolejny moment. I oczywiście, będąc w życiu, doświadczając różnych przestrzeni, chodząc do pracy, mając swoje obowiązki, możemy mieć poczucie, że trudno jest nam ten stan zachować. Jednak kiedy ta energia jest w tobie wybudzona, ona w tobie cały czas pracuje i nie potrzebuje twojego nieustannego potwierdzenia, że wybrałaś tą podróż. Ważne jest monitorowanie, gdzie jesteś, ważne jest wracanie do teraźniejszości, sprawdzanie, gdzie jesteś i podążanie za tym, co tak naprawdę kolektywnie też się dzieje, czyli jeśli jest teraz czas na to, żeby spotkać się z trudnym, to warto z tego skorzystać, bo skorzystasz na tym mocno, jak zbudujesz swoje korzenie, swoje fundamenty w tym właśnie, co nazywamy trudnym, co nazywamy ciężkim, co nazywamy ziemskim. Wtedy ten kosmos zacznie się naturalnie otwierać, twoje połączenie z przewodnikami, jakkolwiek objawia się w tobie energia twojej duszy, jakkolwiek wybrałeś sobie tą podróż doświadczać, jakkolwiek postrzegasz kosmos i jakkolwiek widzisz
Być może zacznie się to objawiać w ten sposób, że już nie będziesz mieć wątpliwości, że te wglądy, które masz od duszy, te objawienia, które masz od wszechświata są prawdziwe. Czyli nie będzie już negacji tego, co tak do ciebie płynęło, co tak cię wybudzało w swojej podróży, ale zaczniesz przyjmować te wszystkie elementy, te wszystkie odkrycia, te wszystkie aktywacje, wizualizacje, przekazy jako prawdziwe, jako słuszne, jako jak najbardziej namacalne. Wtedy możesz wiedzieć, że tak, to jest ten kierunek, że twoje zaufanie do świata twojej duszy zaczyna się budować, że ta nić porozumienia zaczyna się budować. I zaczynasz rozumieć i czuć, że to jest ten kierunek, że to jest to. Ale paradoksalnie, chociaż wydaje się czasami, że jakby wycofujemy się w naszym rozwoju duchowym, kiedy sięgamy tych trudnych tematów, czyli kiedy wracają do nas jakieś historie i proszą o to, żeby się im przyjrzeć, żeby je przepuścić, żeby je przyjąć w swoim sercu, w polu miłości, na zupełnie innym poziomie, bo coś mogło być uzdrowione na pewnym konkretnym poziomie. Jednak kiedy chcesz sięgnąć głębiej, te korzenie potrzebujemy zapuścić głębiej i sięgnąć głębszego poziomu zrozumienia tego, co tak naprawdę się wydarzyło, co tak naprawdę nas zabolało i zrozumieć głębię tego procesu. Wtedy to będzie mogło się rozpuścić i zacznie służyć ta energia, którą przetransformowujesz, ta energia, którą przepuszczasz przez siebie, czyli wszystko to, co nazywamy trudnym, to, co przepuszczamy przez siebie, później nam służy, jest naszą mocą, jest naszą tak naprawdę bazą i wspiera nas. Ta energia później nieustannie nas wspiera. Więc może się nam wydawać, że wycofujemy się w rozwoju, bo sięgamy trudnego, tego ziemskiego, a było tak fajnie kiedyś. Ale tak naprawdę jest to kolejny etap ewolucji, jest to kolejny poziom, kiedy nasza dusza sięga kolejnego poziomu rozwoju. To zazwyczaj są takie przejścia, które konfrontują nas z naszym cieniem na nowo. Kiedy konfrontują nas z tą naszą częścią, która jest właśnie pogrążona w ciemności. Dlatego, że ten proces się nie kończy. Więc przed każdym takim etapem, kiedy nasza dusza chce sięgnąć innego poziomu, jest ta konfrontacja, żeby zatrzymać się i zagłębić się w to tak zwane trudne, ciężkie. I może to wyglądać paradoksalnie, bo gdzieś tam odczuwamy, że przecież już nie mam przekazów, już jakby to połączenie z duszą jest słabsze i tak dalej. Ważne jest, żeby ten moment przetrwać, żeby zaufać, że to jest pewnego rodzaju egzamin, który wszechświat nam oferuje. Jesteśmy obserwowani przez wyższe energie i obserwowanie, jak nasza podróż przebiega, na ile jesteśmy gotowi zaufać, że proces, w jakim bierzemy udział na poziomie energetycznym, ma niesamowite znaczenie. I sięgając tego trudnego, tak naprawdę sięgamy swojej boskości, sięgamy swojej bazy poprzez integrację tego, co jest w nas trudne, co jest w nas ciężkie. Kiedy sięgniemy głębi zrozumienia tego procesu, emocji, w jakie się nas później pokazują, kiedy zaczynamy integrować to w swoim sercu tak naprawdę, to te korzenie później tak będą nas tak mocno trzymać, gdziekolwiek nie pójdziemy. Pole ziemi będzie nas wspierać. I wtedy rozwój duchowy przebiega z zupełnie innego poziomu. Jesteś na innym poziomie rozwoju. Doświadczasz siebie zupełnie inaczej. Patrzysz na siebie jako na bohatera. I chociaż rzeczy będą się działy i chociaż proces integracji będzie się wydarzał ciągle, to jednak Twoje połączenie z duszą już tak się umocni, że Ty nie będziesz mieć wątpliwości, kim jesteś i po co to wszystko. I będziesz się uśmiechać sam siebie do swojej drogi, do swojej przeszłości, do Twoich przekonań, które będą się rozpuszczać za każdym razem, kiedy tylko tam spojrzysz. Już nie trzeba będzie siedzieć godzinami, medytować,
tylko wystarczy Twoje spojrzenie w przestrzeń, która Ci się otworzy, zobaczysz, uśmiechniesz się i to się w Tobie po prostu zacznie rozpuszczać automatycznie. I życie stanie się zupełnie inną przygodą, zacznie się doświadczanie życia na innym poziomie. Jeden taki temat, który należy do takiego mojego bagażu, jest to temat, który nazywam nie zasługuje na miłość, nie zasługuje na miłość, szczęście i tak dalej. Wszystko, co tam dobre możesz wpisać, wpisz sobie cokolwiek. Jest to temat, który dotyka większość ludzi. Więc na poziomie energii chciałabym przetłumaczyć, jak to funkcjonuje, kiedy załóżmy, mamy jakiś temat, nasza dusza wybrała sobie jakiś temat energetycznie, cokolwiek to jest, jakiekolwiek przekonanie, chodzi za Tobą jakiekolwiek wierzenie, jest to pewien potencjał energetyczny. Pod nim może być masa różnych sposobów na to, żeby do niego sięgnąć. I ponieważ jesteśmy bardzo złożoną istotą, nie mam dla Ciebie takiego złotego środka i lekarstwa, które uzdrowi ten temat. Ponieważ pod takim tematem, który sobie wybraliśmy, jest niesamowita baza i pole do pracy, pole rozwoju dla duszy, która jest bardzo radosna i szczęśliwa, kiedy może sięgnąć takiego tematu i go sobie rozpracować. No więc sięgamy takich tematów z różnych poziomów, dotykamy przestrzeni, która jest dla nas bolesna. Czy to robimy rodowe uzdrawianie, czy sięgamy poprzednich wcieleń, czy afirmujemy, przepuszczamy przez ciało. Wchodzimy w bardzo różne obszary. Jest teraz tego tak wiele narzędzi, z których możemy skorzystać. Więc kiedy ten temat zaczyna się w nas rozpuszczać, kiedy już nie boli nas tak, jakby to był sens naszego istnienia, że uzdrowienie tego tematu da nam jakąś wolność, wtedy uzdrowienie dzieje się automatycznie. Nie oznacza to, że wszystko się nagle rozpuści w jednym momencie. Oznacza to tyle, że ten proces utożsamienia się z tą energią jakby rozpuszcza się, czyli tworzy się tutaj przestrzeń. Kiedy Ty z poziomu duszy możesz patrzeć na siebie i na to, co tutaj jeszcze się pokazuje. Nie ma potrzeby wymuszania czegokolwiek, przyspieszania swojego procesu i próby kontrolowania swojego procesu przebudzania się, bo to po prostu wszystko dzieje się naturalnie. Kiedy uznajesz siebie na tym wyższym planie i sięgasz tego tematu tak prawdziwie. No więc kiedy wierzymy w jakąś energię, kiedy mamy pewien temat życiowy, który sobie nasza dusza wybrała tutaj. Może być jeden, może być kilka. Zależy, jakie masz tutaj zadania, jakie sobie wybrałaś duszko tutaj zadania. I masz sobie ten temat, masz sobie tą energię, masz sobie ten tutaj bazę doświadczeń, która ma Cię nauczyć, której poprzez transformację tego bagażu, tej energii uczysz się funkcjonowania tutaj, na tej planecie, na której jesteś. I ten przekaz jest dla istot, które są wrażliwe, które już mają w sobie światło przebudzenia i czują w sobie to światło od bardzo wczesnych lat. Dla istot, które czują w sobie wrażliwość do świata i mają trudności w tym, aby zaabsorbować tutaj swoje światło, aby odnaleźć się w tym świecie, który jest trudny, kiedy nie rozumiemy, kim tak naprawdę jesteśmy, kiedy nie rozumiemy, że już mamy w sobie ten potencjał i tak naprawdę dusza przygotowywała nas do tego, żeby stać się tutaj w pełni człowiekiem. Więc to się zadziewa, kiedy wrażliwe istoty sięgają
swojego jakby rozpoznania. Kiedy zaczynają rozpoznawać swoją moc, kiedy zaczynają rozpoznawać to, kim naprawdę są. Wtedy dzieje się taka magia właśnie. Kiedy to człowieczeństwo może zostać przyjęte, zintegrowane i kiedy nasze światło może przejawiać się przez tą osobowość, w której mieszkamy, którą tutaj operujemy. No więc jest ten potencjał energetyczny, to przekonanie, które mamy, czy tam pewien temat i rozpracowywujemy go na różnych poziomach, sięgamy go z różnych poziomów. Kiedy mamy to zrozumienie, czym jest energia, kiedy mamy zrozumienie, czym jest proces, w jakim bierzemy udział, wtedy ten już samego tego rozpoznania, ten proces identyfikacji zaczyna, proces rozpuszczania się i ta identyfikacja zaczyna się rozpuszczać. Natomiast kiedy tak bardzo wierzymy, że jesteśmy tym właśnie problemem, kiedy wierzymy, że to, czego doświadczamy, to jest nasza istota, i kiedy to utożsamienie nadal jest takie mocne, wtedy ten proces wydaje się trudniejszy. W naszym życiu mogą wydarzać się sytuacje, które potwierdzają właśnie ten temat, który sobie tutaj wybraliśmy już dawno temu, zanim się inkarnowaliśmy w te ciała. Więc ten temat po prostu już jest. Wcielamy się w ciało. Poprzez identyfikację doświadczamy cierpienia. Poprzez proces rozpoznania tego, że jesteśmy w procesie, zaczynamy tracić identyfikację siebie z cierpieniem. Nasza miłość uzdrawia ból, który nosimy w sercu i świadomie zaglądamy do tych miejsc, które nas bolą. Jednak mając świadomość tego, co się zadziewa na głębszym planie, wygląda to zupełnie inaczej, doświadczamy tego zupełnie inaczej. Więc kiedy ta energia w nas jeszcze pracuje, kiedy te tematy trudne w nas jeszcze ta energia jakby krąży w naszym systemie, często jest tak, że ostatnim etapem rozpuszczenia takiego trudnego tematu jest ciało. Bo ciało jest tutaj materią, jest tutaj zwartą strukturą, więc puszczenie z ciała jest takim czasem końcowym etapem, który ciało potrzebuje po prostu więcej czasu, żeby ta energia mogła się transformować. Więc czasami mogą dziać się trudne sytuacje w naszym życiu, które jeszcze są takimi jak to powiedzieć, odblaskami tego, co wydarzyło się w przeszłości i pokazują nam, przypominają nam tak naprawdę o naszej historii, dlatego żebyśmy pamiętali w sercu, kim jesteśmy i skąd przychodzimy, żeby zawsze było miejsce w naszym sercu dla tego, przez co przeszliśmy. Więc pokazują się te odblaski przeszłości, te wspomnienia. Nie po to, żeby to odrzucić, ale po to, żeby to przyjąć i uznać. Aż w końcu będzie zupełnie inaczej, aż w końcu nastąpi całkowita jedność człowieczeństwa z tym wymiarem boskim, kiedy będzie rozpoznanie, że wszystko jest jednym i tańczy jeden taniec. I takie momenty rozpoznania są absolutnie cudowne i kiedy człowiek zacznie z duszą tego doświadczać, kiedy zacznie to się integrować, kiedy raz chociaż wydarzy się takie rozpoznanie, to będzie się wydarzało później częściej. To będziemy się po prostu dokładać do tych wyższych energii. Dlatego, że raz rozpoznana energia, jedna wysoka tak zwana, jak to się mówi, aktualizacja, powoduje to, że później nasza energia będzie dążyła właśnie w to miejsce realizacji, żeby przebywać w tym stanie jak najbardziej, jak najczęściej i jak najwięcej. A ponieważ jest to nasz naturalny stan,
przebywania. Nie ma już później takiego pośpiechu, żeby gdzieś pędzić. Kiedy wiemy, że możemy w każdym momencie zwrócić się do tego miejsca, w którym zawsze jesteśmy. I zaczyna człowiek wtedy, umysł zaczyna dostrajać się do tych rozpoznań, zaczyna odczytywać te nowe wibracje, nowe częstotliwości, zaczynają docierać do niego te wysokie przekazy. I zaczyna się integrować i układać do tego. Ważne w tym procesie jest jednak przyglądanie się sobie i podążanie szczerze za tym, gdzie nas prowadzi serce. Pamiętanie o tym, że miejscem, w którym mieszkasz, jest Twoje serce. I to jest Twój dom, zawsze. Co by się nie działo. Tutaj jesteś, byłeś i zawsze będziesz. To jest to miejsce, w którym zawsze jesteś. Wtedy wszelkie jakby ambicje, które gdzieś tam mieliśmy, wszelkie pomysły, wszelkie projekty przestają mieć już tak bardzo wielkie znaczenie. To nie znaczy, że ich nie będzie, ale po prostu nasze przywiązanie do tematów, które kiedyś były takie ważne i które determinowały nasze codzienne działania, przestaje być już takie mocne. I z tego poziomu lekkości można dużo więcej zdziałać, z tego poziomu rozpoznania, że tak naprawdę wszystko tutaj jest, można zdziałać dużo więcej. Na poziomie energetycznym można dużo zdziałać, na poziomie materialnym, w zależności co Ty wybierasz sobie tutaj doświadczać, jakie życie chcesz tutaj mieć, co chcesz tutaj robić. Więc ten plan duszy otwiera nam się stopniowo, w miarę jak podążamy tą ścieżką. Ta przygoda życia zaczyna cieszyć nas zupełnie inaczej z tego poziomu. Poddychaj sobie teraz do tego, co usłyszałeś, co usłyszałaś. Może pewne rzeczy Ci się poukładają, pewne rzeczy zrozumiesz inaczej, pewne rzeczy pojmiesz. Bo czasami umysł, który nie rozumie, któremu brakuje informacji, zaczyna popadać w różne stany zagubienia, braku sensu. Więc wyciągając teraz Ciebie z tego, przychodzę właśnie z tą informacją, która być może pomoże Ci zrozumieć proces, w jakim bierzesz udział. I to, co się teraz dzieje na wielu poziomach z nami, to czego doświadczamy tak naprawdę. Cały czas, będąc w tej drodze, będąc w tym procesie i zawsze razem. A więc tak na koniec dodając, jeszcze jest taka jedna przestrzeń, o której chciałabym powiedzieć, taki jeden wątek. Czasami jest też tak, że brakuje nam cierpliwości w drodze. Brakuje nam takiej wytrwałości dla samych siebie w tym, przez co przechodzimy. Bo chcemy, żeby ten świat materialny dopasował się do tego, co zrobiliśmy. Czasami mamy takie poczucie rozczarowania, że wykonaliśmy tyle pracy energetycznej, tak się napracowaliśmy, a tutaj życie ciągle daje nam jakieś wyzwania. Albo życie nie zadowala nas w taki sposób, jak byśmy chcieli. Więc jest to pewnego rodzaju, ja to rozpoznaję jako pewnego rodzaju test, kiedy Wszechświat testuje nas, kiedy życie testuje nas i naszą gotowość do tego, na ile jesteśmy dalej podążać drogą świadomości, drogą serca, drogą rozwoju duszy, jakkolwiek podążasz, na ile jesteśmy w stanie wytrwać na tej ścieżce, niezależnie od efektu, czy od tego, co nazywamy tak tutaj jako nagrodę.
Niezależnie od tego, czy ten świat materialny zmieni się, czy pozostanie taki, jaki jest. Na ile jesteś gotów, na ile jesteś gotowa wytrwać w tym, przez co przechodzisz teraz i zanurzyć się jeszcze głębiej w zaufanie do swojej podróży i w poddanie się temu procesowi, w którym bierzesz udział. Gdzie z tego zaufania i z tego poddania rodzi się prawdziwe zaangażowanie. Buduje się tutaj Twoja moc. W Twojej ciszy buduje się moc. W Twoim zaangażowaniu, które wynika z wewnętrznego jakby rozpoznania tego, kim jesteś i zbudowania swojego domu w swoim sercu. Więc ja to rozpoznaję w ten sposób i zachęcam Ciebie tutaj, żeby sięgnąć cierpliwości, czyli sięgnąć po ten dar, tą energię, którą nazywamy cierpliwość, przyjąć ją. I zrobię taką rundkę, kiedy poproszę, teraz na koniec filmiku poproszę Cię o powtórzenie kilku zdań. Jeśli chcesz, możesz to zrobić dla siebie, żeby ta energia mogła w Tobie pracować, żebyś mógł z niej skorzystać. Więc powtórz teraz za mną. Pozwalam, aby zmiany, które dzieją się w moim wnętrzu, znalazły swoje odbicie w świecie materialnym. W najbardziej odpowiednim momencie. Deklaruję swoją gotowość na przyjęcie wszystkiego, co oferuje mi życie. Uwalniam siebie od preferencji, szukania wymówek, uciekania. I nieustannego analizowania, czy moment, w którym jestem, jest dobry czy zły. Biorę oddech dla tego momentu i przyjmuję dar cierpliwości. Która ma mi służyć w drodze. Przyjmuję dar rozpoznania. Że jestem dokładnie w idealnym miejscu w swojej podróży. Już teraz. Niech tak się dzieje. Dla mojego dobra. I całej planety Ziemia. I teraz weź oddech. Niech ta energia Ci służy, niech pracuje w Tobie.
Niech prowadzi Cię pięknie światło Twojej duszy. Namaste.